Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj tak sobie pomyślałam, że porozmawiamy sobie troszkę o obiektywach i o tym, co nam mówią te wszystkie na nich oznaczenia. Może nie kompletnie wszystkie, bo nie będę przechodzić tutaj przez wszystkie systemy. Skupię się najbardziej na obiektywach mikro 4/3, których po prostu posiadam najwięcej, jak również na różnych obiektywach manualnych. Więc pierwsza informacja, drodzy Państwo, jaką możemy znaleźć na obiektywie, to jest ogniskowa obiektywu. Ogniskowa, czyli to, czy obiektyw pokazuje nam bardzo szeroko scenę, czy też nam ją mocno przybliża. I gdzie taką informację możemy znaleźć? Najczęściej na obiektywach ta informacja jest wyrażona w milimetrach. Tutaj widzicie Państwo, mam obiektyw, który ma 45 mm. To oznacza jego ogniskową. Tutaj mam obiektyw starszy dużo, obiektyw manualny Helios i on tą ogniskową ma tutaj niewyrażoną, może do końca w milimetrach nie ma tego skrótu mm, natomiast jest tutaj liczba 58. Jest takie 2 łamane na 58. To 58, zazwyczaj to będzie ta większa liczba na obiektywie, to będzie właśnie jego ogniskowa. Tutaj mam obiektyw chińskiego producenta TT Artisan i tutaj widzicie Państwo bardzo podobnie jak na Heliosie mamy informację, że ta ogniskowa to jest 35. Tak to mniej więcej wygląda na obiektywach stałoogniskowych, czyli takich, które nie mają zooma. Zazwyczaj ta informacja o tym, ile to jest jaki to jest obiektyw, o jakiej ogniskowej, znajduje się gdzieś też z boku tego obiektywu. Akurat na tym obiektywie tej informacji nie znajdujemy, ale znajdujemy ją na przykład tym obiektywie Olympusa. Widzicie Państwo, tutaj mamy 45 i tak będą wszystkie obiektywy Olympusa opisane. Na Heliosie nie znajdujemy tej informacji już nigdzie z boku, więc opieramy się po prostu na tym, co tutaj znajdujemy na pierścieniu. Czasem te milimetry, tak jak tutaj na przykład na przykładzie tego 7 Artisans obiektywu makro, są bardzo wyraźnie napisane i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, która to liczba jest tą ogniskową. Mamy 60 mm i wszystko jest jasne. Tak się to ma, drodzy Państwo, jeśli chodzi o obiektywy tak zwane stałoogniskowe, czyli takie, które nie mają zooma. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą ogniskową przy obiektywach, które zoom mają? Tutaj mam mój największy zoom, czyli 75:300 i zobaczcie Państwo, tu się nam pokaże zakres tych ogniskowych, w jakich ten obiektyw będzie działał. Czyli to oznacza, ta pierwsza liczba oznacza nam, że obiektyw jak jest najbardziej w najmniejszej swojej wersji, to ma te 75 mm ogniskową. Natomiast jak najbardziej wysuniemy ten zoom, to ma wtedy 300 mm. Nie każdy obiektyw będzie tak opisany jak ten Olympus, że jeszcze tutaj widzimy dokładnie, na jakiej ogniskowej jesteśmy, choć raczej większość zoomów tak ma, ale to jest właśnie ta informacja. I tutaj też mamy na olympusowym obiektywie dokładnie napisane, że są to milimetry, więc nie mamy wątpliwości, że chodzi o ogniskową. To jest pierwszy parametr, jaki znajdujemy na obiektywie. I to zazwyczaj będzie największa liczba, największa liczba, najwyższa liczba, która się znajdzie na właśnie tym obiektywie. Druga informacja, jaką znajdujemy na obiektywach, to przysłona. I tu chciałam Państwu to pokazać na przykładzie tej 35 TT Artisan, bo tu najładniej to będzie widać, bo jest obiektywem manualnym z manualną przysłoną. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj mamy te 35, co było naszą ogniskową i mamy te 1,4 czy 1,4 zaraz po ogniskowej. I często na tych obiektywach właśnie takich manualnych tak to będzie wyglądało i tak to będzie podane. Co to oznacza? To pokazuje nam ilość wpuszczanego światła, czyli tak jakby jak bardzo ten obiektyw
nam się otwiera. Zwróćcie Państwo uwagę, teraz jak przekręcam pierścieniem przysłon, ten obiektyw wpuszcza nam bardzo dużo światła. Stąd też ta liczba jest dość mała, 1,4. Inaczej będzie z obiektywami, które mają tą liczbę większą. Im większa ta liczba, czasem na obiektywach jest ona podana po literce F, czasem jest po prostu podana tak jak tutaj 1,4, a czasem, zaraz Państwu pokażę na innych obiektywach, będzie taka jedynka, dwukropek i na przykład 1,4 czy 1,8 czy 2,8 w zależności od obiektywu. To jest informacja, która nam mówi o tym, jak dużo światła obiektyw będzie nam wpuszczał na matrycę, a co za tym idzie, jak bardzo będzie się nadawał do robienia zdjęć w ciemnych warunkach, jak również jak bardzo będzie nam rozmywał tło. To jest też zależne od ogniskowej, ale upraszczając to ta informacja jest nam tutaj podana na obiektywie w postaci takiego właśnie 1 przecinek coś, choć nie zawsze to jest 1 przecinek coś i już Państwu pokażę, jak to wygląda na innych obiektywach. To był TT Artisan, czyli obiektyw w pełni manualny. Tutaj mamy na przykład Heliosa, już go Państwu pokazywałam i tu proszę zobaczcie Państwo, mamy 2/58. To też jest takie mylące, że na przykład na tym TT Artisan mamy najpierw podaną ogniskową, później przysłonę. Tu znowuż mamy najpierw przysłonę, później ogniskową, ale to można sobie łatwo rozeznać, patrząc po prostu na te wartości. Bo ta większa wartość to będzie ogniskowa, ta mniejsza wartość to będzie przysłona. Więc w Heliosie mamy przysłonę 2 i tutaj widzimy w pełni otwartego teraz Heliosa. Ja go mogę przymknąć, ale tu jeszcze muszę mu cypelek wcisnąć. Tu widzicie Państwo, jak on się mocno otwiera, jak ja mu ten mechanizm tutaj uruchomię. Tutaj mamy stało ogniskowego Olympusa i tutaj, jak Państwo widzicie, tutaj jest to bardzo czytelnie opisane, bo mamy osobno ogniskową opisaną, to 45 mm i mamy opisane to, tak jak Państwu wspomniałam, że czasem jest 1, dwukropek i jakaś wartość i ta wartość to właśnie będzie nasza wartość tego, jak mocno otwarta będzie przysłona. Tutaj te obiektywy zazwyczaj są w pełni otwarte w tej spoczynkowej swojej wersji. I teraz szaleje obiektyw, nie umie złapać ostrości. Dobra, pomożemy mu. Tutaj mamy 1,8 na maksymalnie otwartej przysłonie. To jeszcze Państwu pokażę na tym makro, bo on ma też troszkę inaczej to opisane, a to pokazuje mniej więcej, jak można się rozeznać. Tutaj jest znowuż to oznaczenie F, o którym Państwu mówiłam. Po tej literce F zawsze będzie nam występowała jak maksymalnie otworzy nam się ten obiektyw, czyli maksymalna wartość przysłony. Tak, jeśli chodzi o obiektywy stałoogniskowe, czyli te, które nie mają zooma. Jeśli chodzi o te obiektywy z zoomem, to tu będziemy mieli dwie kategorie. Bardziej popularna, tańsza też kategoria, czyli takie obiektywy, które mają ten zoom, które mają tą przysłonę zmienną. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj mamy dwie zmienne wartości podane, czyli mamy tą naszą zmienną ogniskową od 75 do 300, ale tutaj po tej jedynce z dwukropkiem też mamy zmienne wartości, bo mamy 4,8 do 6,7. Co to, drodzy Państwo, oznacza? To oznacza, że na tej ogniskowej 75 ten obiektyw maksymalnie otworzy się nam do 4,8. Natomiast jak już dojdziemy do 300, to maksymalne otwarcie to będzie 6,7. I on po drodze, przechodząc sobie przez te inne ogniskowe, inne wartości, bo wiadomo, że jak my go sobie zsuniemy, to my tam sobie przejdziemy przez 100, 150, 200 i tak dalej, to ta wartość przysłony będzie nam rosła razem z tym, jak rośnie nam ta wartość ogniskowej, czyli im bardziej zoomujemy, tym mniej światła wpuszczamy, tak mówiąc to bardziej prosto. I to jest jeden typ
tych obiektywów z zoomem. Ja mam też inny obiektyw z zoomem, który tutaj, jak Państwo widzicie, nie ma żadnych oznaczeń. To jest obiektyw Olympusa, ale za to ma oznaczenia tutaj z boku. I tu, jak Państwo zwrócicie uwagę, to mamy podane ogniskowe od 12 do 45 mamy, a tutaj mamy 1 i po dwukropce mamy tylko wartość przysłony 4. Jeżeli macie Państwo zooma i jest tylko jedna wartość przysłony podana, to oznacza, że bez względu na to, jak bardzo Państwo ten obiektyw wysuniecie, na jak mocnym zoomie będziecie, to zawsze najmniejsza wartość przysłony będzie wynosić tyle, ile macie podane na obiektywie, czyli w moim przypadku zawsze będę mogła otworzyć tę przysłonę do wartości f4. To tyle, jeśli chodzi o przysłony na obiektywie. Następna ważna informacja, która znajduje się na większości obiektywów, ale nie na wszystkich, to będzie rozmiar filtra. I wracamy sobie do TT Artisan i zwróćcie Państwo uwagę, mamy tutaj tak, mamy 35 jako naszą ogniskową, czyli to jak bardzo zzoomowany jest ten obraz, przybliżony jest ten obraz optycznie. Mamy naszą wartość otwarcia przysłony, czyli ile obiektyw nam wpuszcza światła, ale tutaj mamy też taki, wydaje mi się, że to jest taki matematyczny symbol średnicy po prostu. I tu mamy na przykład podaną wartość 39. Co to oznacza? To oznacza, że gdybyśmy chcieli używać jakichkolwiek filtrów tutaj na obiektywie, to te filtry muszą mieć średnicę 39. Jest to też istotna informacja, jeżeli na przykład zgubicie Państwo tą zatyczkę do obiektywu, bo wtedy można sobie bardzo tanio kupić takie zamienniki plastikowe na Allegro, one tam są może po 4 zł, 5 zł. Wtedy też trzeba sobie je dopasować do tej średnicy filtra, bo ona nam tu po prostu musi idealnie wejść. I to jest istotna dla nas informacja, jak również akurat w wypadku tych obiektywów, to jeżeli chcemy taką osłonę przeciwsłoneczną, to też kupujemy taką, która jest wkręcana tutaj właśnie w ten gwint filtra. I to zazwyczaj jest zaznaczone takim oto symbolem przekreślonego kółeczka, symbolem średnicy. Zobaczmy, jak to wygląda na innych obiektywach. Tutaj na Olympusie stałoogniskowym jest tu sprawa bardzo jasna. Mamy przekreślone kółeczko i mamy 37. Co więcej, jest to bardzo czytelne. Ja bardzo lubię, jak te olympusowe obiektywy są opisane, bo jest to w ogóle jakby odsunięta jest ta informacja od całej reszty, żeby przypadkiem nie pomylić tego z ogniskową, czy też z jakąkolwiek inną wartością. Ale widzicie Państwo, że tu mamy 37 średnicę. Tutaj na 7 Artisans będą takie obiektywy, które żadnego filtra nam nie przyjmą, bądź też producent nie podał po prostu nigdzie tej informacji. Tutaj na tym obiektywie nigdzie nie znajduje się informacja o filtrze, ale to jest obiektyw makro i tu rzadko kiedy jakiś filtr się używa. Nawet jak odkręcę ten dziwny czubek, który tutaj jest, czy tą osłonkę przeciwsłoneczną, to tu nadal informacji o średnicy filtra nie znajdę. Więc jeśli chciałabym się tego dowiedzieć, to muszę się udać na stronę producenta i znaleźć tą informację u nich, ponieważ niestety nie jest to na obiektywie zaznaczone. Więc to się też może zdarzyć. Tu Państwa tylko uczulam, że może być taka sytuacja i tak samo jest z Heliosem. Helios, jak Państwo widzicie, nie ma nigdzie informacji, jaka jest średnica filtra. Mamy tutaj tylko nazwę obiektywu, mamy wartość przysłony i mamy ogniskową. Nigdzie z boku tutaj też nie ma żadnych dodatkowych informacji na temat średnicy filtra. Trzeba sobie znaleźć to w internecie. Natomiast już tutaj na tych olympusowych zoomach, na tym akurat będzie ta informacja podana z boku. Tutaj Państwo widzicie, mamy to kółko, które nam mówi o tym, że to będzie średnica i mamy średnicę filtra 58 i tu też mam taki filtr ochronny nakręcony na właśnie przód obiektywu, na soczewkę.
Dobrze. Następna informacja, jaka jest nam potrzebna i właściwie od niej zaczynamy zakup obiektywu, to czy to jest obiektyw odpowiedni do naszego aparatu. I na obiektywach, które są pod mikro 4/3, czyli te obiektywy, których ja używam najwięcej, to tu zwróćcie Państwo uwagę, jest taki symbol jakby, taka ikonka, jest napisane mikro. I to ma każdy olympusowy obiektyw. Tutaj to jest w tym miejscu i tak wygląda. Na stałoogniskowej 45. Proszę bardzo, tutaj mamy tą informację, czy tą grafikę. Jak mamy ten obiektyw Pro, czy zmiennoogniskowe, ale że ze stałą przysłoną, to ona tu jest troszkę mniej wyraźna. Widzicie Państwo, ona nie jest na biało, tylko jest taka wyszarzała, ale też jest informacja, że jest to pod mikro 4/3 obiektyw. Co w przypadku tych chińskich obiektywów, których ja mam dość sporo, tutaj one za każdym razem, przynajmniej te, które ja posiadam, za każdym razem na mocowaniu, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj jest taki grawer M43 mount i to oznacza, że to jest mocowanie pod mikro 4/3. Jest to dzięki temu bardzo łatwe do sprawdzenia. Tu jeszcze taki tylko pro tip. Jeżeli obiektyw Olympusa jest M Zuiko, to będzie pod mikro 4/3, ale jak jest samo Zuiko, to będzie pod system 4/3, czyli taki lustrzankowe aparaty, a nie bezlusterkowe. Niestety przy obiektywach vintage, takich jak na przykład Helios, nie znajdujemy nigdzie oznaczenia, jakie to jest mocowanie. Tu po prostu trzeba sobie to sprawdzić, żeby wiedzieć, jaki adapter do tego kupić. Tutaj akurat mamy gwint M42 i wiem to dlatego, że sprawdziłam i dowiedziałam się, jakie mocowanie mają Heliosy. Przy tych obiektywach vintage trzeba to sobie niestety samemu sprawdzić. Jeszcze jest jedna ważna informacja na tych obiektywach wszystkich, o której chciałam Państwu powiedzieć, a to jest minimalna odległość ostrzenia. I tu uwaga, to jest minimalna odległość ostrzenia nie od końca soczewki, tylko od matrycy. Na aparacie, na matrycy macie Państwo takie też jakby kółeczko przekreślone, które pokazuje Państwu, gdzie znajduje się na aparacie matryca i od matrycy mierzymy tą odległość. I tak widzicie Państwo, że na przykład ten mój największy zoom, jaki posiadam, ostrzy od 0,9 metra, czyli prawie od metra dopiero będzie łapał ostrość. Bliżej jak podejdę, on ostrości nie złapie. Tutaj na tym 7 Artisans, który jest obiektywem makro, widzimy, że on łapie ostrość. Co prawda nie ma tej informacji tutaj osobno nigdzie napisanej, ale tutaj ze skali tego, jak on ma pokazaną, widzimy, że z 0,26 metra już łapie ostrość i to tą taką minimalną, żeby mieć odwzorowanie 1:1, czyli najbliżej być insekta. Tutaj, jeśli chodzi o 45, widzimy, że ona łapie ostrość od pół metra. I to jest mój największy żal, jeśli chodzi o tą 45, bo gdyby mogła ostrzyć z nieco bliższej odległości, to już to w ogóle byłby najwspanialszy obiektyw, jaki mam. Tutaj na Olympusie tym Pro też mamy informację, z jakiej odległości on ostrzy. I to jest rewelacja, ponieważ ten obiektyw, tutaj ona jest taka wyszarzała, nie wiem czy to widać, on ma kapitalne przybliżenie, bo jest od 0,12 metra, jak Państwo widzicie. Tutaj mam nadzieję, że to widać. I to nam mówi, że możemy podejść naprawdę blisko i on naprawdę bardzo blisko można nim podejść do obiektu, który fotografujemy. To pokazuję na filmie o tym obiektywie. Oczywiście nie na każdym obiektywie taką oczywistą tą informację znajdziemy, tak jak już pokazywałam Państwu na tym makro. I na przykład na Heliosie osobno tej informacji też nie ma, ale jak sobie Heliosa tutaj na minimalne ostrzenie przekręcimy, to widzimy, że to minimalne ostrzenie jest też od pół metra.
I co ta informacja nam mówi? Ta informacja nam mówi o tym, jak blisko jesteśmy w stanie podejść obiektu, który fotografujemy, co będzie wpływać też na to, jakie rozmycie tła możemy uzyskać i jakie właściwości makro dany obiektyw ma. Wiadomo, że tutaj w tym całym zestawie jest tylko jeden obiektyw makro i to jest ten, ale jakie właściwości takiego właśnie przybliżenia dany obiektyw ma. Więc to w zależności od tego, jak Państwo lubicie fotografować, to warto zwrócić na to uwagę. Więc jeszcze może wracając do tego Olka, który jest ma najwięcej informacji na sobie. Informacje, jakie znajdujemy na obiektywie, drodzy Państwo. Ogniskowa, wartości przysłony zmienne bądź stałe, średnica filtra, typ mocowania obiektywu, to będzie w różnych miejscach napisane na obiektywach różnych marek, jak również minimalna odległość ostrzenia. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że komuś z Państwa się to przydało. Dajcie Państwo znać, czy o czymś, co jest bardzo istotne, nie wspomniałam i może coś jeszcze, na co Państwo zwracacie uwagę, jak kupujecie obiektywy. Ja zapraszam Państwa bardzo jeżeli się Państwu film podobał, oczywiście do polajkowania, do zasubskrybowania, bo to bardzo pomaga temu kanałowi, jak również pomaga go gdzieś tam promować dalej, a może to komuś się do czegoś przyda. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia następnym razem.